Skoro przygotowaliśmy kawałek kodu, który służy do obsługi pliku 1CSV, spróbujmy umieścić go w skrypcie. Czyli tworzę plik, do którego skopiuję cały ten kod, który przed chwilą stworzyliśmy. To jest oczywiście przykład, to nie jest dobrze napisany skrypt, no ale to jest samodzielny kawałek kodu, więc ja go zapiszę, Ctrl+S, do pliku, który się nazywa skrypt. Powstanie plik o rozszerzeniu R. Skrypt R. Uruchommy sobie terminal. Dobrze, i spróbujmy uruchomić ten program, który mamy. Potrzebujemy do tego programu, który jest dostarczany razem z językiem R, nazywa się RScript. Ten główny program do kompilacji nazywa się R, a ten dodatkowy do uruchamiania skryptów nazywa się RScript. Tu siedzi program Files, R. Tak jest, tam chyba jest podkatalog bin. Tam będzie RScript, tak jest. I podajemy nazwę skryptu. Ten nasz program wyświetla różne dane, które oczywiście nie mają większego sensu, ale na końcu wykonywaliśmy te testy Shapiro-Wilka, testy normalności i rzeczywiście one się też pojawiają. Warto, żeby skrypt był trochę bardziej ogólny, to znaczy, żebyśmy mogli przekazać na przykład nazwę pliku jako argument tego, jako parametr tego skryptu. Spróbujmy odczytać te wszystkie argumenty, czyli zapiszmy do zmiennej args wynik działania funkcji command args, ale użyjmy parametru trailing only. Dzięki temu nie przekazywane będą takie parametry techniczne, które są przy wywołaniu RScript. Więc to ustawimy na true. No i wyświetlmy te argumenty na początek. Dobrze. Przejdźmy do naszego skryptu i dodajmy może jakiś parametr od razu. To nasze 1CSV, czyli nazwa tego pliku i uruchamiam. Przerywam, Ctrl+C i chcę zobaczyć, tu jest lista argumentów, czyli to jest ta lista argumentów, czyli ten plik 1CSV. No dobrze, to dodajmy do skryptu jeszcze warunek, że jeżeli długość tych listy argumentów jest równa 0, czyli użytkownik naszego skryptu nie podał odpowiedniego argumentu z nazwą pliku, to zatrzymamy wykonywanie skryptu i wyświetlimy informację podaj nazwę pliku. A lepiej z polskich liter, czyli usunę E, Ctrl+S i spróbujmy teraz uruchomić, ale na razie bez nazwy tego pliku. Wykonanie wstrzymane, bo wywołana została funkcja stop i błąd, podaj nazwę pliku. A podajmy nazwę pliku. Ona nie będzie jeszcze wykorzystana, ale skrypt zostanie uruchomiony i będzie działał. Dobrze. To wyświetlmy nazwę pliku wczytywanego, czyli wczytuję, nie będę używał nadal polskich liter, plik, tam separatorem będzie spacja domyślnie, więc ja nie napiszę spacji na końcu, args1 i użyję tego args1 jako pierwszego argumentu funkcji readCSV, czyli args1. Dobrze, i teraz spróbujmy uruchomić funkcję. Wczytuję plik 1CSV się pojawiło i dalej wczytujemy ten plik. A jeżeli będę miał zły plik, to powinno się wywalić. Tak jest. Czyli napisaliśmy pierwszy skrypt. On oczywiście jest mało elegancki, mało treściwy, ale mamy pierwszy działający skrypt, który dodatkowo odczytuje parametry z linii komend przy uruchamianiu go z terminala.